Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W naszej wegańskiej i bezglutenowej bajce. No tak, w bajce, dlatego że życzenia się spełniają, wszystko kończy się dobrze. Mówisz? Tak. No dobra, ale zanim się skończy, to musi się zacząć. Mamy dzisiaj dla Was propozycję tłusto-czwartkową, drugą z tegorocznych. I będzie to z jednej strony rzecz typowa, bo będą to pączki oczywiście wegańskie i bezglutenowe, a z drugiej mniej typowa, bo Dlatego, te pączki bo będą wytrawne. Zaczynamy wegańskie i bezglutenowe pączki, wytrawne pączki na słono. Co Wy na to? I podobnie jak w przypadku każdych pączków, zaczynamy od przygotowania surowego ciasta. Nie korzystamy z mąki pszennej, jak wszyscy wiecie, więc mamy tutaj mieszankę różnych mąk bezglutenowych. Skrobię ziemniaczaną, mąkę gryczaną, mąkę kukurydzianą i żeby uzupełnić o to coś, co skleja te bezglutenowe mąki, czyli żeby uzupełnić o Potrzebujemy zamiennika glutenu. zamiennik glutenu, dodajemy Ci, którzy zmielone znają naszą siemielniane. kuchnię, wiedzą, że to będzie siemielniane. Oczywiście może być to też babka jajowata, jeśli nie możecie jeść siemielnianego. I tu bym dodała teraz cukier, ale w związku z tym, że te pączki będą wytrawne, nie dodajemy cukru. Pączki rosną na drożdżach, więc dajemy drożdże, Drożdże suche. bo z tych najlepiej wszystko wychodzi. I sól. Nie szczyptę, tylko trochę więcej, ze względu na to, że pączki mają być nadziewane słonymi pastami. Polska kamienna sól, ale zmiksowana, żeby łatwiej się rozpuszczała. Całość możemy lekko zamieszać łyżką. Jeśli macie ochotę przypomnieć sobie wszystkie nasze karnawałowe propozycje, znajdziecie je tutaj nad Joli głową, jest specjalna zakładka. I pora najwyższa dodać składniki mokre. Wlewamy mleczko kokosowe. Do pączków nie dodajemy oleju, gdyż one później się smażą w oleju. I odrobinę wody. Na razie odrobinę. Musimy wyczuć konsystencję. Tak. Siemielniane, pamiętajcie, że zawsze pochłania wilgoć i to ciasto z czasem staje się bardziej sztywne. Najczęściej trzeba dolać po czasie wody. A, już widzę nawet, że teraz trzeba dolać. Chodzi o to, że te pączki mają być ładnie elastyczne. O, widzę, że trochę w ogóle za mało tej wody dałam. A taka byłaś ostrożna. A taka byłam ostrożna, ale wiecie co? Tak naprawdę konsystencja ciasta, w ciastach, które robimy w domu, dużo zależy od pogody. Jak na przykład jest deszczowo, to trochę inaczej dolewamy wilgotne składniki, a jak jest sucho, też inaczej. Różnice są subtelne, ale są. Poleciłem Wam przepisy karnawałowe, ale polecę Wam jeszcze przepisy tłusto-czwartkowe, czyli pączki, faworki. A ja wiem, to, dlaczego co tak się na tłusty wydarzyło. czwartek się nadaje. Dlatego, że w momencie, kiedy nie mamy cukru w składzie, ciasto wychodzi gęstsze. To samo robimy z faworkami i krakersami. Jak robimy ciasto na krakersy, to dodajemy troszeczkę mniej wody i mleczka Ponieważ kokosowego. ciasto szybciej się robi wilgotne i płynące, gdy znajduje się w nim cukier, Tak. a krakersy, które cukru nie mają, Jeżeli wymagają ktoś, mnie większej będzie, ilości wody. jeżeli ktoś mnie będzie pytał, dlaczego tak jest, to powiem, że nie wiem, ale na pewno wiem, że tak jest. No i to ciasto oczywiście trzeba odstawić na bok, aby trochę urosło, jak tradycyjne ciasto drożdżowe. Jeśli podoba Wam się odcinek na nasze wytrawne pączki, możecie go polubić, zasubskrybujcie kanał. Jeśli jeszcze macie zaległość tej kwestii, naciśnijcie dzwoneczek, który znajduje się tam w narożniku. Włączcie wszystkie powiadomienia i zawsze dostaniecie info, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni na YouTubie. Niedziela, 18:30, zawsze jest premiera. Mamy też odcinki na żywo. Od czasu do czasu tworzymy odcinki, w których również możecie brać czynny udział, także śledźcie nas na bieżąco. Tutaj na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku, gdzie również możecie zadawać pytania, zlecać nam nowe przepisy do zrobienia, a także komentować. Pamiętajcie też o tym, że przypominamy Wam odcinki z przeszłości, te nasze takie perełki w formie shortów. Taka minutka, patrzycie, czy interesuje Was taki odcinek i jak macie ochotę zagłębić temat, to odnosicie się do pierwotnego odcinka. Oczywiście, jeśli ktoś lubi przepisy nie tylko w formie elektronicznej, może sobie nabyć naszą najnowszą książkę. Link do sklepu tutaj. 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską, czyli jeden przepis na tydzień, a po roku 52 nowe przygody kulinarne. No i na czym otworzyłem? Na faworkach. Czyli tłusto-czwartkową. No i teraz czekamy. Ciasto przykrywamy i odstawiamy, aż wyrośnie.
Nasze pączki wytrawne, które za chwilę będziemy lepić i wrzucać do smażenia, wymagają nadzienia. I tutaj pójdziemy na skróty. Zaraz sięgniemy z lodówki coś, co pasuje idealnie naszym zdaniem do takich pączków. A ja ten czas wykorzystam na sprzątnięcie. To jest nasza... Dobra, zgrzeszę, jak powiem Święta Trójca. Nie powiem tego. Powiedziałem. Powiedziałeś, no bo to dla nas są 3 takie podstawowe pasty, po które zawsze sięgamy, jak potrzebujemy czegoś intensywnego w smaku na wytrawnie. Czy do naleśników, czy na bliny, bardzo często do kanapek, bywa, że dodajemy do zapiekanek. Pasta nie makaronowa, pasta nie pasztetowa i pasta nie metka nadają się idealnie jako nadzienie do tych pączków. Naprawdę, gwarantuję Wam, one są po prostu pyszne. Gdzie je znajdziecie? Oprócz tego, że w naszym sklepie, w naszym bistro, no to tutaj jest playlista nad moją głową, gdzie te 3 pasty się znajdują. Nad Joli głową. Także sprawdzajcie tam. A jak nasze ciasto? Już chyba wyrosło. Słuchajcie, szału nie ma. Nigdy w tym cieście bezglutenowym i wegańskim nie będzie widać, że ono jest takie pach napuchnięte. Ale widzę, że troszeczkę jest też przyschnięte, ale to nie szkodzi. Zaraz sobie w ogóle nie szkodzi. Zwilżymy rękę olejem, bo to jest ważne. To jest patent, który stosujemy do tego, aby odseparować ciasto od dłoni, żeby się nie kleiło. I bierzemy, o proszę, jednak wyrosło. Jednak wyrosło. Jeszcze jest taka metoda, możecie nałożyć rękawiczki, do rękawiczek też się nie klei i wtedy zwilżyć olejem i da się, naprawdę. I zobaczcie, w ten sposób teraz trochę się jednak klei. O, drobinkę, słuchajcie, nie zwracamy na to uwagi, podgrzewamy fryturę, ponieważ będziemy smażyć na fryturze. Placuszki kładziemy, za chwileczkę Mirek będzie je nadziewał i zawijał, a ja będę dalej. Wspólnie będziemy to robić. Wlewamy do garnka fryturę. Nasza frytura to mieszanka tylko 2 rodzajów olei. Rzepakowego i wysoko-olejnowego. Nie będę się tutaj mądrzył, za to opowiem Wam o bezpiecznym i fajnym smażeniu. Wiadomo, smażenie nie jest to obróbka termiczna jedzenia, która powinna być stosowana na co dzień, raczej od święta. No, ale szkoda by było z niej zrezygnować, no ponieważ jedzenie ale co by Wam tutaj bajerować, że jest inaczej smaczne. Niż jest tak, że wszyscy lubią smażone. No chyba, że ktoś lubi pączki pieczone i toleruje pączki pieczone. Dla nas pączek pieczony to są drożdżówki, to są bułki. My pączki smażymy niezależnie od tego, czy one są słodkie, czy są wytrawne. Zatem olej słonecznikowo-wysokoolejnowy i rzepakowy. Bardzo duża odporność na przemiany zachodzące w tłuszczu podczas smażenia, czyli tu się nic nie dzieje, jak smażymy na wysokiej temperaturze, nawet powyżej 230 stopni. Ale mimo wszystko, pączki lepiej gotować w oleju. Fajnie by było, żeby ta temperatura była tak około 180, gdyż inaczej to musicie pamiętać o tym, że z zewnątrz zrobią się bardzo ciemnobrązowe, a w środku będą jeszcze co surowe. Co jest istotne w dobrej wegańskiej fryturze, to, że nie zawiera oleju palmowego, a także ma neutralny smak i zapach, czyli wydobywa się smak i aromat jedzenia, a nie czuć żarcia fryturą. Poza tym taka frytura bardzo dobra, nie ma też, ta nasza akurat, nie ma też żadnego dodatku odzwierzęcego, czyli żadnego tłuszczu. Wiem, że jest wegańska. Wegańska, tak. Och, przepraszam, widzisz? Na łyżeczce jest pasta niepasztetowa. I teraz będziemy nadziewali, zapomniałam, trochę trzeba znowu wytłuścić. I zrobimy tutaj taką dziurkę, drobne wgłębienie i delikatnie, tak jak w knedlach, doklejamy brzegi, żeby się nie otworzyły w trakcie smażenia. Zostawiamy jeszcze na chwilę do wyrośnięcia. I znowu zaklejamy. Tłuszcz już skwierczy, woła nas, ale my nie będziemy tacy. Damy jeszcze troszeczkę naszym pączkom podrosnąć. Chociaż jak znam życie, my jesteśmy bardzo niecierpliwi. Nie pozwolimy im tak wyrosnąć, jak powinny by. Pasta niemakrelowa, najbardziej intensywna z naszych wegańskich i bezglutenowych past. Musicie pamiętać, że w trakcie nadziewania fajnie by było, żeby wasze palce nie były umazane w nadzieniu, gdyż wtedy może być tak, że ciasto się nie będzie sklejać.
I pasta niemetka, bakłażan, suszone pomidory i pieczarka. Niemetka, pakujemy. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy nasza frytura, czy się nie rozgrzała za mocno. Wszystko się okaże, ale gdyby się rozgrzała za mocno i jeżeli pączek nam się zrobi ciemny na zewnątrz, a w środku trochę rzadki i jeszcze nie ścięty, to będziecie widzieli, jaki błąd można Ja się popełnić. pogubiłem. Smażcie tak jak należy według przepisu. Przepis macie na dole. Od których zaczynamy? Od tych z pasztetową. O ile się połapiemy i będziemy wiedzieli. Z niepasztetową. To są 3 z niepasztetową, to są 4 z niemetką, a to są 4 z niemakrelową. Dobra, no to 3, 4. 3, 4. Raz kozie śmierć. O, chyba zapomnieliśmy o wentylacji. A, no tak. A już jesteśmy bezpieczni. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Pączki się smażą, a nam oczywiście... Ślinka leci. Ślinka leci i towarzyszy karnawał, czyli jedna z masek naszych przyjaciół weneckich, Sergio i Massimo Bolgrin. Na koniec tego odcinka oczywiście zaprosimy Was na chwilę do Wenecji, na karnawał, który świętowaliśmy jakiś czas temu w naszych kostiumach z maskami naszych weneckich przyjaciół. Ja myślę, że one już się usmażyły, bo są dosyć długo. Ile minut? Z 3? 4? Może nawet koło 5 powiedziałbym. W takim razie pierwsze pączki Wytrawne pączki. z niepasztetową wykładamy na talerzyk. Talerzyk się podtrzyma, pączki się wyłożą. Posłuż za stojak i wkładamy następną partię. Teraz damy z niemakrelową. My oczywiście zastosowaliśmy tutaj 3 pasty. Wy możecie do środka włożyć zupełnie coś innego. Naszym przykład zdaniem pasztet. właśnie idealnie pasuje pasztet. Jakikolwiek z naszych pasztetów albo z własnych włożycie do środka, będzie dobrze. Nasze pasztety, tutaj cała playlista. Albo, jeżeli chcecie, można do środka dać wegańskiego sera. Też można. A wegański ser i pasta niemakrolowa. A wegański ser wymieszany na przykład z posiekanym, pokrojonym drobno pomidorem z oliwy. Albo z makrelową, masz rację. Pomidorem z oliwy? Suszonym pomidorem Suszonym w oliwie. pomidorem, tak. Zanurzonym. Już Pora każda wyjmować. strona jest zrobiona. Zobaczcie, nawet jeden próbował pęknąć, ale mu się nie odpękł. udało. Tak samo ten. Nie udało mu się. Talerzyk, ręcznik papierowy i wyjmujemy. Wyłączamy palnik. I mamy tutaj na te pączki jeszcze jeden patent do podania. Standardowo pączki oczywiście są z lukrem albo z cukrem pudrem. My nasze posypiemy pieprzem ziołowym. Nasz pieprz ziołowy naszym zdaniem jest idealny do tych pączków. Możecie go sami zrobić. Macie go tutaj. I powiedz mi, którego pączka wybierasz? Tego. Ja też. Na pierwszy rzut niemetka. Niemetka. Smacznego. I na zdrowie. I miłych ostatków. Na słodko albo na wytrawnie. Pycha.